Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Po długim paśmie recenzji przyszedł czas na materiał nieco inny, a konkretnie o grach na konsolę oraz ich płynności. W tej generacji konsol, czyli właśnie w 9, jak już sobie powiedzieliśmy w materiale o mocy konsol, do którego obejrzenia Was oczywiście serdecznie zapraszam, te konsole są naprawdę mocne. Stąd już zaraz po premierze konsoli zostaliśmy praktycznie zasypani grami oferującymi wysoką rozdzielczość, a co najważniejsze, również wysoką płynność. To właśnie PS5 i Xbox Series X dzięki swojej wysokiej mocy przyzwyczaiły nas do nowej jakości, czyli właśnie 60 klatek na sekundę. I takich gier działających w 60 klatkach jest teraz całe mnóstwo. Diablo 4 jest właśnie w 4K w 60 klatkach, Atomic Heart jest w 4K w 60 klatkach, Horizon Zero Dawn jest chyba w 1440p też w 60 klatkach i ta lista ciągnie się jeszcze naprawdę długo. Zdarzyły się co prawda jakieś tam czarne owce w postaci chociażby koszmarnie zoptymalizowanego Gotham Knights, który działa jedynie w 30 fps, czy tam Plague tej Requiem z płynnością na tym samym poziomie, ale jedno trzeba przyznać, standardem obecnie jest właśnie te 60 klatek na sekundę i takiego standardu oczekują też sami gracze. Jednak właśnie teraz, parę lat po premierze obecnych konsol, temat 30 klatek na sekundę wciąż wraca jak bumerang. Jedni twierdzą, że powrót do tej wartości jest po prostu nieunikniony w toku rozwoju grafiki gier i w końcu dojdziemy do tego, że te gry będą musiały ciągle działać w 30 klatkach, już tych 60 nie będzie. Inni z kolei mówią, że możemy spać spokojnie i do samego końca życia tej 9 generacji konsol powinniśmy otrzymać gry ciągle w 60 fps. Pytanie, jak z tym jest naprawdę? Znacie mnie, drodzy widzowie, ja zrobiłem w tej sprawie stosowny research, sprawdziłem informacje w internecie, a także dokumenty odnośnie silników gier i w tym materiale odpowiem Wam na to pytanie. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie, co to tak naprawdę są te klatki na sekundę w grach, czyli popularne FPS-y, a to jest naprawdę bardzo proste. Gra działając na naszej konsoli bądź tam na naszym komputerze generuje po prostu bardzo wiele razy na sekundę obrazy zwane klatkami, na których znajduje się to, co widzimy w grze. Klatki te wyświetlają się później na naszym ekranie i jeżeli one wyświetlają się wystarczająco szybko, to daje nam to takie wrażenie płynnego obrazu i możemy tutaj mówić o płynności. Można by więc powiedzieć, że te gry w zasadzie to są takie bardzo szybkie, interaktywne filmy, bo zasada działania jest bardzo podobna. I teraz od prędkości wyświetlania tych klatek zależy uczucie płynności w grze. Wiadomo, im więcej klatek na sekundę, tym płynniejszy obraz. W branży istnieją takie trzy główne standardy ilości FPS, a są to 30 fps spotykane w większości starszych gier na konsolach, 60 fps będące właśnie takim de facto standardem najnowszej generacji konsol oraz 120 fps, które spotyka się na konsolach dość rzadko, aczkolwiek takie czasami tryby się w grach zdarzają, to też je tutaj wymieniam. My skupimy się na tych dwóch pierwszych trybach. Pytanie, czy różnica między właśnie 30 a 60 klatkami jest duża i czy warto w ogóle o nią walczyć? Spójrzcie na powyższe porównanie. Jest to zapis wideo z gry wyścigowej, po prawej jest ono w 60 klatkach na sekundę, natomiast po lewej jest w 30. Przypatrzcie się uważnie. Mi się wydaje, że różnicę widać gołym okiem, choć nie każdy akurat może odczuwać ją tak samo mocno. Obraz z prawej wydaje się jakby taki dużo płynniejszy, taki bardziej interaktywny i ponadto w przypadku właśnie tej gry wyścigowej, dzięki też większej ilości klatek, mamy więcej czasu na reakcję chociażby na przeszkody na drodze, czy umiejętne wchodzenie w same zakręty. W takiej płynności gra się w to po prostu znacznie lepiej, choć należy przy tym zaznaczyć, że nie w każdym gatunku gry będzie to aż tak odczuwalne, ale to już jest akurat zagadnienie na inny materiał. Okej, czyli wiemy już, że te 60 fps robią robotę, no i fajnie byłoby je po prostu mieć. Pytanie, od czego tak naprawdę zależy ilość tych klatek w grach? Większość z Was pewnie powie od razu od mocy samej konsoli i tutaj od razu muszę zaprotestować, bo będziecie mieli jedynie połowicznie rację. Jeżeli naprawdę by tak było, że zależy to w całości od mocy konsoli, to jak wtedy wytłumaczyć obecność całkiem ładnie wyglądających gierek działających właśnie w 60 fps na Nintendo Switchu? Przecież ten Nintendo Switch to jest ziemniak. Taka Bayonetta 3 czy Super Mario Odyssey na tej konsoli mają właśnie 60 fps, a w 2023 roku sprzęt Nintendo to jest po prostu ziemniak totalny. A jednak te gry nań działają właśnie w 60 klatkach. No właśnie, drodzy widzowie, tak naprawdę ilość klatek na sekundę w grze zależy nie tylko od mocy samej konsoli, ale przede wszystkim od projektu samej gry, która w te 60 klatek na sekundę musi od samego początku celować. Nie da się robić gry na 30 klatek, która całkiem mocno obciąża konsolę, no i nagle w środku produkcji stwierdzić, a weźcie dajcie te 60 fps, bo będzie fajnie. No nie będzie fajnie, bo będzie działało to naprawdę kiepsko i o tym trzeba pomyśleć na samym początku.
Znowu świetnym przykładem jest tutaj Nintendo właśnie ze swoimi grami. Wspomniany już Mario Odyssey był od samego początku projektowany właśnie na rozgrywkę w 60 FPS i deweloperzy dołożyli wszelkich starań już w konstrukcji samego silnika gry, a także jej projekcie, żeby taką wartość można było całkiem sprawnie utrzymać. No dobra, ale skoro niby można, no to w sumie dlaczego tych wszystkich gier nie robi się właśnie pod 60 FPS? Ano dlatego, że nie zawsze jest to możliwe. Żeby to wyjaśnić, spójrzmy sobie na chwilkę na materiał o tym, czy Xbox Series X ogranicza gry, bo jest on też ważny dla naszego zagadnienia. Wtedy powiedzieliśmy sobie przy okazji tego materiału, że konsole składają się z grubsza z 4 podstawowych części, z czego akurat nas w tym filmie będą interesowały jedynie 2 i co to jest skalowanie podzespołów. Co do samych części składowej, to po prostu zapamiętajmy z tego filmu, że w przypadku ilości klatek ważny jest procesor oraz karta graficzna, a co do kwestii skalowania, no to żeby się nie powtarzać, pozwolę sobie przytoczyć wspomniany już materiał. O co z tym skalowaniem chodzi? W uproszczeniu, jeżeli jakiś element jest skalowalny, to przy niewielkim nakładzie pracy można przystosować go do działania na innym, często dużo słabszym albo właśnie dużo mocniejszym sprzęcie. Jednym z takich elementów jest chociażby sama rozdzielczość, która w grach na PS5 na przykład jest często bliska wartości 4K, a w tej samej grze na PS4 będzie to już na przykład tylko Full HD. Deweloperzy tą rozdzielczość mogą w zależności od wersji gry zmienić błyskawicznie i niewielkim nakładem pracy dostosować ją do innego sprzętu. Możemy więc powiedzieć, że rozdzielczość skaluje się naprawdę dobrze. I właśnie te 4 składowe elementy, o których wcześniej mówiłem, można też skalować bądź też nie. Ok, jak już wiemy o co chodzi, to weźmy sobie teraz przykład gry działającej w 30 klatkach na sekundę. Załóżmy, że my testujemy sobie taką produkcję i puszczamy ją na naszej konsoli. Do tego mamy też wgląd chociażby w obciążenie jej poszczególnych podzespołów, czyli możemy zobaczyć, czy karta graficzna, czy też procesor nam się poci. Patrzymy sobie na wskaźniki i nam wychodzi, że przy 30 klatkach na sekundę ta gra obciąża procesor oraz kartę graficzną dokładnie w 50%. No i teraz jeżeli taką grę uruchomimy z prędkością 60 klatek na sekundę, czyli dwukrotną, to obciążenie podzespołów wzrośnie równie dwukrotnie i wyniesie 100%. Nasza gra będzie więc działać całkiem sprawnie również w 60 FPS, bo nie przekroczyliśmy tego limitu możliwości procesora i karty graficznej i chociaż wykorzystujemy je w 100%, to nadal dają radę. Jak się jednak pewnie domyślacie, to był akurat przykład gry idealnej, więc weźmy sobie pod rękę taki bardziej realny. Załóżmy, że mamy teraz tytuł, który w 30 FPS obciąża 50% procesora oraz 90% karty graficznej. Jeżeli teraz zwiększymy liczbę klatek do 60, no to procesor nam się jeszcze wyrobił, po prostu będzie miał 100% obciążenia. Natomiast karta graficzna nam się już totalnie wyłoży, bo obciążenie przekroczy jej możliwości i w efekcie tych 60 klatek w ogóle nie uzyskamy, a jedynie jakieś 35 czy coś tam w tym stylu, bo sama grafika była już obciążona wcześniej na poziomie 90%. No dobra, to teraz co w takim przypadku możemy zrobić? W sumie zrobimy to, co najczęściej robią producenci gier, czyli po prostu zmniejszymy nieco rozdzielczość, zmniejszymy trochę detali, aby obniżyć obciążenie tej karty graficznej i po korekcji ustawień powinno się to tak ustawić, żeby ta gra działała nam sprawnie w 60 klatkach. Obciążenie karty graficznej będzie niższe, więc nawet jeżeli te klatki podwoimy właśnie z 30 FPS do 60, to nadal powinno się wyrobić. No dobra, a teraz weźmy sobie przykład gry, w której w 30 FPS procesor ma obciążenie 100% i karta graficzna ma tyle samo. Co mamy z tym badziewiem teraz zrobić? Możemy oczywiście ponownie spróbować obniżyć rozdzielczość czy tam detale, żeby ta grafika miała nam trochę lżej, natomiast obciążenia procesora już znacząco nie obniżymy, bo tutaj wrócę akurat do wspomnianego już skalowania, jest to element, który skaluje się bardzo kiepsko. Tak zrobionej gry nie przerobimy już na 60 FPS i jesteśmy praktycznie ugotowani, dlatego tak ważne jest, żeby gry od początku projektować właśnie na 60 klatek na sekundę, jeżeli taką wartość właśnie chcemy zapewnić. Jeżeli zaprojektujemy taką grę, która mocno korzysta z procesora właśnie na 30 klatek na sekundę, to już potem tej wartości nie podbijemy. Nie zawsze jednak taki projekt jest w ogóle możliwy, a to na przykład w przypadku chociażby gier strategicznych, czy też korzystających z wielu efektów fizycznych, gdzie procesor jest po prostu bardziej obciążony już od samego początku i odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż sama karta graficzna i po prostu mówiąc brzydko, nie ma tu czego przycinać bez rozwalania podstaw gry. Stąd na przykład recenzowane przeze mnie Anno 1800 na konsolę, czyli właśnie gra ekonomiczna, działa w 30 klatkach na sekundę. W znakomitej większości przypadków jednak taka możliwość właśnie projektu 60 FPS jest i zależy to głównie od projektu oraz od chęci samych deweloperów. Ok, wiemy już o co chodzi i wiemy też, że ta ilość FPS zależy tak naprawdę od projektu samej gry, a moc sprzętu, choć odgrywa tutaj dużą rolę,
to wciąż nie jest ona najważniejsza. Ale powiedzieliśmy sobie też, że te gry w 60 fps obciążają podzespoły konsoli dwukrotnie w stosunku do 30 właśnie i czasem trzeba przyciąć detale, żeby taka gra nam w większej płynności w ogóle zadziałała. Tworzenie gier na 60 fps jest więc w zasadzie takim pewnego rodzaju kompromisem, z którego nie wszyscy deweloperzy są zawsze zadowoleni. Niektórzy właśnie z deweloperów mogą nam bowiem chcieć zaoferować najwyższej jakości tekstury, najwyższej jakości modele i najwyższej jakości sztuczną inteligencję i niekoniecznie chcą mieć właśnie wpółśrodki, jakie wymusza 60 fps. Na prawdziwe next-genowe gry, które by nas tutaj wgniotły w fotel, wciąż niestety czekamy, ale myślę, że świetnym przykładem właśnie takiego projektu wyciskającego wszystkie soki z konsoli kosztem właśnie liczby klatek jest niesławny już i nieco zapomniany The Order 1886. Ta gra praktycznie nieistniejącego już dzisiaj studia Ready at Dawn była przez wielu wyśmiewana właśnie za niezbyt stabilną płynność, a także takie bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, a mianowicie czarne pasy na ekranie, które miały właśnie za zadanie obniżyć efektywną rozdzielczość tej gry, dzięki czemu więcej mocy było można przekierować na samą grafikę. I tak, to wszystko przeszkadzało, ta rozdzielczość, ona była po prostu dupy przez te czarne pasy. Ta gra często chrupała, ale ludzie, jak ta gra wyglądała? Spójrzcie sobie na grafikę tej gry. To jest gra z PS4 z 2012 roku. Ona nie jest włączona na żadnym PS4 Pro czy tam jakimś ulepszonym Xboxie, bo wtedy ich nawet jeszcze nie było. Ta gra działa na konsoli oferującej naprawdę niską jak na tamtejsze standardy wydajność, a jednak dosłownie szokowała jakością oprawy graficznej i szczerze myślę, że spokojnie rozwalona w tym aspekcie mnóstwo dzisiejszych gier działających właśnie w 4K czy 60 klatkach na sekundę. Taka grafika była możliwa dzięki świetnej optymalizacji silnika tej gry, ale także decyzji by pójść właśnie mocno w grafikę, olewając przy tym klatki na sekundę czy tam samą rozdzielczość. Gdyby deweloperzy chcieli stworzyć właśnie taki The Order 1886 działającego w 60 fps, to na pewno nie wyglądałby on tak oszałamiająco, jak widzicie to na filmie, bo jak wiemy, obciążenie sprzętu wzrasta wtedy dwukrotnie w stosunku do 30-klatkowej wersji i z czegoś po prostu trzeba rezygnować, by taką większą płynność utrzymać. Nie ma więc nic za darmo, drodzy widzowie, a najważniejszy właśnie w tym jest sam projekt gry. Teraz, mając komplet informacji, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w kolejnych latach czeka nas powrót do gier w 30 klatkach na sekundę. Odpowiem tak. To zależy i to zależy przede wszystkim od Was, czyli od graczy. Możliwości zapewnienia tych 60 klatek poza grami w stylu strategii, czy też korzystających z jakiejś tam wybajrzonej fizyki, jak widzicie, są. Pytanie, czy chcecie gier właśnie z lepszymi efektami fizycznymi, z lepszą sztuczną inteligencją przeciwników, z jakimiś tam bajerami i świetną grafiką w 30 klatkach, czy wolicie gry bez tych bajerów, ale za to działających w 60 fps? To pytanie pozostaje otwarte, choć jak spojrzeć na internet, to większość z Was w różnorakich ankietach stawia właśnie wyższą płynność ponad grafikę, czy tam jakieś różnorakie bajery. Ale czy bylibyście tak samo pewni, że wolicie te 60 fps, gdyby praktycznie każda gra wyglądała jak sławne już technologiczne demo silnika Unreal Engine 5, które to możecie podziwiać teraz na ekranie i które było naprawdę ciężko odróżnić od rzeczywistości? Wtedy mi się wydaje, że byłoby już znacznie trudniej decydować, co tak naprawdę chcecie. Na koniec chciałbym dobitnie obalić właśnie pewien mit mówiący, że dzisiejsze konsole są za słabe. Zarówno PS5 i XSX to są sprzęty naprawdę mocne i takie 60 fps w znakomitej większości gier mogą zapewnić, bo tak jak mówiłem zresztą wcześniej, nie zależy to tak naprawdę tylko od samej mocy konsoli, tylko także od projektu gry. Ale pamiętajcie, że zawsze taka większa płynność odbędzie się kosztem innych bajerów i o tym trzeba pamiętać. To, czy takie gry będziemy widzieć do końca generacji, zależy praktycznie tylko od Was, od Waszych opinii w internecie, które mogę Was akurat zapewnić, wydawcy na pewno czytają, a także od bardziej brutalnego głosowania portfelem, czyli po prostu nie kupowania gier w 30 fps, jeżeli jest to dla Was niedopuszczalne. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli on się Wam spodobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam Was także na nasz facebookowy profil Lupy Godlike'a, gdzie będę organizował eventy, konkursy oraz także do zadawania pytań w komentarzach, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się.